Witam na naszym następnym spotkaniu z panem Tomaszem Szecówką, który w naszej firmie jest odpowiedzialny za dział zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie, więc jeżeli macie, drodzy Państwo, w swojej firmie, w swoim przedsiębiorstwie import bądź też eksport i chcielibyście zneutralizować ryzyko kursowe, a jest ogromna szansa na potężną zmienność w końcówce roku, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami. Tam na dole w opisie jest numer telefonu, adres e-mail i my zrobimy wszystko, żebyście Państwo byli zneutralizowani na ryzyku kursowym. I oczywiście zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Witam Cię, Tomku, cześć. Witam po wakacjach. No i oczywiście kończymy wakacje, a tutaj mamy bardzo ważne dane makroekonomiczne. Od razu rynek został zalany ważnymi danymi. Z Niemiec o inflacji, mieliśmy wskaźniki PMI, wskaźniki ISM i oczywiście mieliśmy także super ważne w piątek dane z rynku pracy. I czy one Cię zaskoczyły, czy były dla Ciebie jakąś inspiracją, czy coś one wniosły w Twoją analizę? Jeśli chodzi o dane z rynku pracy, to na pewno zaskoczyły in minus. Tam 300 000 nowych miejsc pracy i wzrost stopy procentowej do 3,7%, także no, to nie będą dane, które będą sprzyjać dolarowi w tak najbliższym czasie, następnych dni. Natomiast no, cały czas się jednak mówi o tym, że Fed będzie podnosił stopy mimo wszystko. Więc jeśli chodzi o te dane ze Stanów, to nas zaskoczyły trochę in minus. Natomiast odczyt ISM z sektora usług ze Stanów był lekko in plus. Także takie mieszane dane ze Stanów. Z Europy rosnąca inflacja, w Niemczech coraz wyższa, w Europie również, w całej strefie euro. PMI lekko wyżej dla sektora przemysłu, ale nadal jeszcze poniżej 50 punktów w niektórych krajach. Także no, taka delikatna stabilizacja, jeśli chodzi o przemysł, natomiast inflacja dalej rośnie. Więc też w zeszłym tygodniu słyszeliśmy takie właśnie wypowiedzi członków ECB, które stwierdzały, że właśnie ze względu na tą rosnącą i utrzymującą się wysoką inflację, prawdopodobnie ECB w przyszłym tygodniu podejmie decyzję o podwyżkach. Także to będzie dosyć ciekawy przyszły tydzień również pod tym kątem. Wracając natomiast do zeszłego, tego mijającego tygodnia, no to dane z Polski również niezbyt dobre dla naszej waluty, ponieważ inflacja wyższa i PMI dla przemysłu gorszy. Natomiast no, tu znowu pojawiają się spekulacje dotyczące tego, co zrobi NBP w tym nadchodzącym, przyszłym tygodniu. Rozumiem. Czyli według mnie, tak jak odczytałem to, co powiedziałeś, koncentrujesz się bardziej na danych o inflacji, a nie na tych danych z rynku pracy, które poznaliśmy w piątek, tak? I one według Ciebie sygnalizują, że będziemy mieć w tym tygodniu, w tym, który się teraz zaczyna, będziemy mieć podwyżki stóp procentowych i w Polsce, i zwłaszcza w strefie euro. Tak, jest to całkiem możliwe i stąd też stabilizacja euro-dolara wokół parytetu, stąd też wyraźne umocnienie złotego w tym mijającym tygodniu. Jest to po prostu gra pod decyzje monetarne właśnie NBP-u i ECB w tym nadchodzącym tygodniu. A jeśli chodzi o Fed, no to tutaj pomimo tych gorszych danych też rynek spodziewa się jednak podwyżki. Gorszych danych ze Stanów Zjednoczonych z rynku pracy. A niektórzy uczestnicy rynku spodziewają się, że po tych właśnie danych, o których wspomniałeś, o inflacji z Niemiec, to właśnie jest szansa na jakieś większe podwyżki stóp procentowych w strefie euro niż jakieś klasyczne 25 punktów bazowych. I czy zgadzasz się z tą opinią? No ja czytałem opinie, czy też wypowiedzi członków, że mówią o 50 punktach bazowych, więc rzeczywiście większe niż 25, natomiast no wszystko to się okaże w czwartek. Rozumiem, okej. I czy coś będzie, na co będziesz także zwracał uwagę w tym rozpoczynającym się nowym tygodniu, poza oczywiście decyzjami RPP i Europejskiego Banku Centralnego? Czy coś jeszcze przykuwa Ci będzie Twoją uwagę? No na pewno PMI jest z sektora usług europejskie i ISM z sektora usług amerykańskich. Tutaj w przypadku sektora przemysłowego dane ISM ze Stanów wypadły na korzyść w stosunku do PMI-ów europejskich, czyli te dane ze Stanów były lepsze. I zobaczymy, czy takie samo będzie porównanie danych amerykańskich z sektora usług i europejskich sektora usług. Czy też te ze Stanów wypadną lepiej. Także na to też będę zwracał uwagę. No i jako, że już przeszliśmy przez te potencjalne najważniejsze wydarzenia, które będą w przyszłym tygodniu, więc czego się spodziewasz na euro-dolarze i później na tych innych najważniejszych walutach, takich jak funt, frank, jen japoński, ale przede wszystkim euro-dolar? Czy według Ciebie co się może wydarzyć
zwłaszcza prawdopodobnie po tej decyzji Europejskiego Banku Centralnego o podwyżce stóp procentowych. Jaki masz punkt widzenia, ale taki krótkoterminowy Cię bardzo proszę. Jeśli może zacznę od funta do dolara i jena do dolara, tutaj te trendy jednak są zachowane i one będą trwały, czyli spadkowy dla funt dolar, dla tak zwanego kabla i wzrostowy dla dolar i jena, gdzie tam najwyższe poziomy od 26 lat zobaczyliśmy 140 poziom. Natomiast jeśli chodzi o euro-dolara, tu będzie właśnie sytuacja najbardziej ciekawa, ponieważ przez ostatnie 2-3 tygodnie wstecz, nawet miesiąc wstecz, wszystko się opierało wokół decyzji Fedu, że będą podwyżki stóp przez cały 4 kwartał i euro-dolar dążył do przełamania parytetu, to się mu udało. Natomiast ten tydzień, który minął, pokazał, że ten parytet być może się wybroni, bo jeśli ECB podniesie stopy i spełni te zapowiedzi, no to wtedy euro może zyskać. Okej, czyli jesteś coraz bardziej, jak słyszę w Twoim głosie, nastawiony jednak, że ten euro-dolar może spróbować przynajmniej od jakiegoś odbicia od tego parytetu. Tak, może spróbować, natomiast to wszystko jest krótkoterminowo, tak, na zasadzie krótkoterminowe spojrzenie, natomiast średnioterminowo nadal jeszcze te poziomy 0,95 są możliwe, czyli myślę, że to będzie październik, może listopad. A jakieś inne masz punkty, jakiś masz ciekawy punkt widzenia na inne, te najważniejsze waluty? Czy jeszcze chciałbyś coś dodać? Znaczy nie, tutaj jeśli chodzi o jena i funta, to już powiedziałem, tutaj się nie zmienia wiele, to się tutaj potwierdza. Jeśli chodzi o franka, to jest dosyć ciekawa sytuacja, bo tam frank mocno stracił właśnie do euro. Właśnie, tak. I to jest właśnie to, że ta decyzja monetarna, która no, nie była spodziewana podwyżka, a teraz prawdopodobnie ona będzie jednak. I rzeczywiście tutaj euro do franka jest też taką ciekawą parą do obserwowania. Właśnie, co tam się wydarzy. dokładnie tak, bo w ostatnich dniach bardzo mocno ten euro-frank poszedł do góry w kierunku parytetu. Dokładnie tak. No i oczywiście teraz kolejne moje pytanie jest, czy spodziewasz się mocnego ruchu i potencjalnie w którym kierunku na parach związanych ze złotym po tej decyzji naszego RPP w sprawie stóp procentowych? No mam mieszane uczucia, ponieważ mieszane odczucia, może tak to ujmę, bo ja jednak trzymam się tej średnioterminowego spojrzenia, średnioterminowego spojrzenia, że złoty będzie słabszy jesienią i to ja na razie jeszcze nie zmieniam tego zdania, ale może być taki chwilowa korekta właśnie podobna jak w sierpniu, po takim bardzo szybkim wzroście, bardzo szybka korekta spadkowa, szczególnie jeśli NBP podniesie o więcej niż 25 punktów bazowych. Okej. RPP. Dobra, super, dzięki Ci. No i zaczyna się wrzesień. To jest bardzo ciekawy miesiąc, zwłaszcza dla giełd papierów wartościowych. Statystycznie jest to najgorszy miesiąc podczas całego roku dla giełd papierów wartościowych. No i czy spodziewasz się jakiegoś mocnego ruchu w dół, czy to jednak uważasz, że jest aż tylu pesymistów i giełda warszawska na przykład jest już tak zdołowana, że już raczej należy kontrariańsko podchodzić do tego, co się dzieje. Jaki jest Twój punkt widzenia na to? Znaczy ja jestem nastawiony, że to będzie taki ruch jednostajnie posuwisty w dół, jednak mimo wszystko. Okej, czyli jednak się potwierdzi statystyka, Nie wiem, czy będzie najgorszy miesiąc dla giełdy, natomiast będzie kontynuacja tych trendów niekorzystnych. Znaczy nie spodziewam się jakiegoś gwałtownego załamania. Tego raczej się nie spodziewam. Okej, dobra, super. No i teraz przechodzimy do pytania od widzów. Pierwsze pytanie od użytkownika JJJ. Panowie, kiedy szczyty na euro złoty, dolar złoty, frank złoty i dołek na parze euro do dolara? Rozumiem, że perspektywa dłuższa niż krótki termin, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Tak, to jest pytanie za $1 000 000. Kiedy i jakie szczyty? Natomiast może powtórzę się, ale jesienią te maksima prawdopodobnie zobaczymy w okolicy 5 zł za euro i powyżej 5 za dolara. Cały czas będę się tego trzymał mimo wszystko. A kiedy dokładnie, to trudno mi powiedzieć. I jaki dokładnie to będzie poziom, to naprawdę jest bardzo trudne pytanie. A jeszcze frank szwajcarski, myślisz, że wtedy będzie silniejszy czy słabszy od euro, czyli czy szczyt będzie wyżej czy niżej? Myślę, że frank będzie silniejszy niż euro mimo wszystko. Czyli po prostu to, co się teraz dzieje, jest raczej krótkoterminowym. Czyli powyżej 5 zł także szczyt na frank złotym. Tak. Dla Ciebie. Użytkownik Ksiangxia zadaje pytanie także o obligacje. Generalnie
jak się będą kształtowały losy obligacji w średnim terminie i czy w pierwszej dekadzie, rozumiem, następnego roku możemy się spodziewać spadku rentowności, czy też wzrostu rentowności w okolicach 4%, rozumiem, na amerykańskich obligacjach. Czy myślisz generalnie, czy trend spadku cen, czyli wzrostu rentowności amerykańskiej obligacji będzie kontynuowany w średnim terminie? Raczej nie, chociaż na razie nie widać technicznie na wykresie jakichś tam zmian trendu, ale zbliżyliśmy się tego maksimum takiego właśnie z dekady, których tutaj pytający mówi. Więc no, prawdopodobnie zakręcimy się wokół 3,5, może 4% w porywach na rentowności 10-letnich obligacji i myślę, że to będzie koniec tych wzrostów. Natomiast no, nie ma tych symptomów jeszcze odwrócenia trendu oczywiście. Okej, dobra. I ostatnie pytanie. Użytkownik pan Marek B. pyta się tak. A kto kupuje obligacje, jak zbliża się kryzys światowy? To samobójca. No i pytanie, czy zbliża się kryzys światowy według Ciebie? Na pewno pogorszenie danych jest widoczne, natomiast jeszcze bym był daleki od stwierdzenia, że to będzie kryzys światowy. Być może będzie kryzys, natomiast po prostu po wypowiedzi tutaj pytającego stwierdzam, że on jest nastawiony na bardzo głęboki kryzys. Natomiast tak zrozumiałem to pytanie. Nie sądzę, na razie jeszcze nic na to nie wskazuje, żeby to był aż tak jakiś bardzo głęboki kryzys. Na razie mówi się o spowolnieniu i myślę, że na to się trzeba nastawić. No i w takiej sytuacji nie jest złym pomysłem, żeby jednak uśredniać te obligacje, zakupy tych obligacji. Gdzieś tam jednak być może przejdziemy to spowolnienie, czy ten kryzys nie będzie taki głęboki. Okej, super. Dziękuję Ci za odpowiedzi na to pytanie. Widzicie Państwo, odpowiadamy na pytania, które są zamieszczone w komentarzach, więc jeżeli macie jakieś pytania, które Was nurtują, chcielibyście uzyskać odpowiedzi, macie jakieś pytanie szczegółowe do Pana Tomasza, to tam zachęcam w dziale komentarzy na dole, żeby zadać, a my w przyszłym tygodniu odpowiemy i będziecie Państwo usatysfakcjonowani odpowiedzią. Jeszcze raz dziękuję Ci, Tomku, za spotkanie, dziękuję Państwu za odsłuchanie tego materiału. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I oczywiście jeszcze raz informuję, że Pan Tomasz jest szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie. Więc jeżeli chcecie zneutralizować swoje ryzyko kursowe w przedsiębiorstwie, a tutaj jest bardzo duże ryzyko dużej zmienności w końcówce roku, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami. Tam na dole jest numer telefonu i adres e-mail. Proszę się z nami skontaktować, a my zrobimy wszystko, żeby zneutralizować to ryzyko w Waszym przedsiębiorstwie. Dziękuję wszystkim za odsłuchanie tego materiału. Dziękuję Ci, Tomku, jeszcze raz. Dziękuję. I zapraszam za tydzień na nasze następne spotkanie. Pozdrawiam.